Hejka, tu Daria z MyDecoria. Dzisiaj będziemy robić taki wielki, ogromny projekt, jeszcze takiego na moim kanale nie było. I jest tutaj trochę ptaszków, kwiatów milion, taki shabby chic. No, romantycznie jest. Zapraszam na film. Okej, jedziemy z tym słodkim koksem. Najpierw zabezpieczam kartką papierową i taśmą malarską lusterko, aby nie odbijały się lampy. Ty natomiast możesz po prostu zabezpieczyć krawędzie taśmą malarską. Maluję całość białą, matową farbą akrylową. Dużo paprania, bo szufladki, bo ruchome lusterko, bo ciężko dostępne zakamarki itd. Po wyschnięciu każdą część mini toaletki przecieram papierem ściernym 180. Bardzo dokładnie. Nie przejmuję się, że zdrapuję farbę na brzegach, bo koniec końców chcę właśnie taki efekt uzyskać. Efekt postarzania i wytyrania przez czas. Chcę, aby piękny kolor sosny wybijał się spod białej farby, ale najpierw wygładzam powierzchnię. Przecieram, aż ręka mnie już boli, ale drewno wygładzone to drewno milusie w dotyku. A po tym ścieraniu nie zgadniesz. Maluję drugą warstwą farby akrylowej. Uważam, że taka kolejność pozwala na szybsze, choć i tak długie wygładzanie powierzchni. Spróbuj sama i daj znać, co o tym myślisz. Przyszedł w końcu czas na gwóźdź programu, czyli najcudowniejszy papier ryżowy, jaki kiedykolwiek widziałam. Tak mocno wpada w moje upodobania i gust, że poniosło mnie na maksa. Obkleiłam prawie całą toaletkę. Ten wzór akurat jest w rozmiarze A3, czyli całkiem spory. Kładę kwiatki mniej więcej na środku bocznej ścianki toaletki, a przynajmniej się tak staram. Podtrzymuję papier ręką, a drugą przecieram lekko brzegi. Chcę uzyskać efekt przetartych krawędzi, również na papierze ryżowym. Gdy byłby już przyklejony, też dałoby się to zrobić, ale na tym etapie jest to dużo łatwiejsze. Nakładam obficie klej do decoupage z werniksem o wykończeniu matowym na boczną ściankę toaletki. Następnie przykładam i wygładzam papier ryżowy. Dociskam krawędzie, aby porządnie przykleiły się do pudełka. Natomiast wszystko zabezpieczam jeszcze jedną warstwą kleju. Tym razem nakładam go na wzór. Po wyschnięciu odrywam nadmiar papieru ryżowego przy pomocy papieru ściernego. Pamiętaj, wykonuj ruch z góry na dół, aby nie uszkodzić wzoru. Dokładnie takie same kroki podejmuję jak wcześniej do drugiej bocznej ścianki mini toaletki. Tym razem w roli głównej inny papier z tej samej serii ITD Collection. Teraz zajmę się szufladkami i również papierem z tej samej serii z pięknymi imitacjami drewnianych desek z kwiatowymi wzorami. Przykładam do frontów szufladek i sprawdzam, który rozmiar deski idealnie pasuje do szufladek. Wybrałam 3 z nich i następnie zaznaczam, jaką długość potrzebuję i wycinam. Przyklejam standardowo, najpierw klej, potem papier ryżowy, potem znowu klej. Będę monotematyczna, ale wybrałam kolejny papier ryżowy z serii Shabby Chic. Tym razem z ptaszkami. 3 ptaszki przyklejam w szufladkach. Jeden w jednej szufladce po prawej stronie, drugi na środku i trzeci po lewej stronie. Tak, aby przy otwieraniu każdej z szuflad ptaszki były w innych miejscach. Po wyschnięciu ptaszorków dorabiam do nich tło, czyli wybrałam kolory farby do tych, które są na tle. Następnie okrągłym pędzlem nakładam białą farbę i po troszeczku dodaję kolory, które najintensywniej wybijają się na tle. Następnie rozblendowuję, gdy plamy są za ciemne i wyrównuję krawędzie, aby był śliczny gradient. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wtapianiu papieru ryżowego w tło, odsyłam Cię do odpowiedniego filmu, po prostu kliknij w prawy górny róg.
Udało się zdjąć lusterko, a to pomogło mi w przyklejaniu papieru ryżowego na wewnętrznych bokach toaletki. Natomiast na górę przykleiłam paski desek, ale przykleiłam je w równych odstępach, tak aby były kontynuacją odstępów między szufladkami. Przyklejam najpierw pierwszy pasek na początku, starając się, żeby ślicznie przylegał do każdej krawędzi. Lepiej jest wyciąć większy kawałek, a później odciąć nadmiar, niż wyciąć za krótki, a później domalowywać. Później przyklejam ostatni pasek, żeby krawędź była zakończona wzorem, a te białe imitacje odstępów między deseczkami były na grubość frontu szufladki. Gdy wszystko suche, zabezpieczam każdą część toaletki lakierem matowym. Do szufladek dokręcam kremowe gałki z motylkami. Najpierw robię dziurkę w papierze ryżowym, wkręcając gałkę. Następnie odkręcam, nakładam trochę Heavy Body Gel, aby dobrze siedziała i wkręcam już na stałe. Żeby deseczki wyglądały jeszcze bardziej jak deseczki, nakładam skośnym pędzlem brązowy wosk na łączenia wzoru z białym odstępem. Zamiennie do tego zabiegu możesz użyć patyny lub rozcieńczonej farby. Po nałożeniu wosku rozcieram palcem lub ścieram nadmiar bawełnianą szmatką. Gdy starłam za dużo, dokładam więcej. Ten zabieg stosuję na wszystkie krawędzie w mini toaletce, ale mega subtelnie. Dosłownie leciutko muskam pędzlem, aby uzyskać lekko cieplejsze zadrapania. Dziękuję, że dotrwałaś do końca filmu. Wszystkie preparaty, papiery, farby, cokolwiek użyłam w tym projekcie jest na dole w opisie. Daj znać, co myślisz o tej toaletce w komentarzu i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w przyszły piątek. Pa!